Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu historię, której nadal wstydzą się Amerykanie. Przedstawię w niej losy niemiecko-amerykańskiego buntu i jego lidera Fritza Kuhna, który zanim wybuchła II wojna światowa, propagował wśród Amerykanów ideę narodowego socjalizmu i miał na tym polu spore sukcesy. Dowiecie się, jak historia niemiecko-amerykańskiego buntu się zakończyła i co stało się z jego liderem Fritzem Kuhnem. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, a także kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Na jednej z konferencji prasowych w latach 30. Adolf Hitler stwierdził, że narodowy socjalizm nie jest towarem eksportowym. Wódz III Rzeszy, wypowiadając te słowa, miał na myśli to, że narodowy socjalizm to ustrój właściwy tylko rasie aryjskiej i wszelkie próby przeszczepienia go przez inne rasy i narody muszą zakończyć się niepowodzeniem. Hitler nie miał jednak w tym racji, bo historia temu później zaprzeczyła. W drugiej połowie lat 30. w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się organizacja wzorowana na partii Adolfa Hitlera. Niemiecko-amerykański bunt, bo o nim mowa, u progu II wojny światowej miał swoje struktury w każdym większym amerykańskim mieście i należało do niego co najmniej kilkaset tysięcy Amerykanów, nie ukrywających swojej sympatii do Hitlera i jego ruchu. Liderowi niemiecko-amerykańskiego buntu, Fritzowi Kuhnowi, marzyło się nawet obalenie amerykańskiej demokracji i zastąpienie jej czysto nazistowską dyktaturą. Kto wie, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie to, że III Rzesza w grudniu 1941 roku wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym. To diametralnie zmieniło położenie amerykańskich nazistów. Amerykanie wstydzą się tego epizodu swojej historii. Poniekąd nie można się temu dziwić, bo okazałoby się, że zanim pokonali Hitlera, byli zafascynowani jego ruchem. To zdecydowanie zakłóciłoby amerykańską historię doby II wojny światowej. Cała ta historia nie wydarzyłaby się, gdyby w końcu lat 20. do Stanów Zjednoczonych nie przybył pochodzący z Monachium nikomu nieznany chemik Fritz Kuhn. Pomimo że nie miał on takiej charyzmy jak Adolf Hitler, był całkiem sprawnym organizatorem. W czasie I wojny światowej Kuhn walczył na froncie zachodnim, za co został odznaczony niemieckim Żelaznym Krzyżem I klasy. Po zakończeniu wojny dokończył przerwane z powodu wojny studia chemiczne na Uniwersytecie Monachijskim. Po studiach zaczął pracować u Reinholda Spitza, żydowskiego fabrykanta zajmującego się handlem tkaninami. Po jakimś czasie Kuhn zaczął jednak okradać swojego pracodawcę, robiąc na tym niezłe interesy. Tyle tylko, że został przez niego przyłapany na tym procederze i mógł trafić do więzienia. Ale dzięki interwencji ojca, Karla Kuhna, Spitz postanowił odstąpić od zgłoszenia całej sprawy na policję. Mało tego, za namową ojca wyłożył nawet pieniądze na wyjazd Fritza Kuhna i jego żony do Meksyku, który miał być jedynie przystankiem w jego dalszej drodze do Stanów Zjednoczonych. Po 5 latach pobytu w Meksyku w 1928 roku Fritz Kuhn dotarł wreszcie do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał w Detroit, gdzie podjął pracę w charakterze radiologa tamtejszego szpitala, należącego do potentata samochodowego Henry'ego Forda.
Mieszkając w Detroit, Kuhn szybko nawiązał kontakty z tamtejszymi Niemcami. Spora część z nich działała w stowarzyszeniu Przyjaciele Nowych Niemiec. Teoretycznie to stowarzyszenie miało krzewić niemiecką kulturę, ale w rzeczywistości promowało narodowy socjalizm. I Kuhn bardzo szybko dołączył do tego stowarzyszenia. W 1936 roku jego członkowie założyli niemiecko-amerykański bunt, na czele którego stanął właśnie Kuhn. Pod jego przywództwem nowa organizacja zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, przekształcając się w ogólnonarodowy ruch polityczny, który miał swoje oddziały we wszystkich większych amerykańskich miastach. Wstępując do buntu, jego członkowie składali przysięgę na wierność amerykańskiemu sztandarowi. Czcili też Jerzego Waszyngtona, jednego z ojców amerykańskiej demokracji. Ten pozornie amerykański charakter buntu nie przeszkadzał jego członkom w pogardzaniu amerykańską demokracją i urzędującym prezydentem kraju Franklinem Delano Rooseveltem, którego uważali za Żyda. Działacze buntu propagowali również swoje gazety i broszury oraz organizowali wiece i obozy szkoleniowe. Polityczna optyka buntu była mocno nasączona rasizmem i antysemityzmem. Po jakimś czasie struktura organizacyjna buntu stała się wierną kopią hitlerowskiej NSDAP. Tak jak partia Hitlera, bunt miał własne organizacje młodzieżowe wzorowane na niemieckiej Hitlerjugend i własne formacje policyjno-porządkowe, tak zwane Ordnungsdienst. Oficjalnie Trzecia Rzesza dystansowała się od działalności Kuhna i jego buntu, ale nieoficjalnie wykorzystywała go do szerzenia w Ameryce nazistowskiej propagandy. Wódz III Rzeszy, Adolf Hitler, zdawał sobie sprawę z tego, że gdyby zaczął oficjalnie wspierać działalność Kuhna, mogłoby to doprowadzić do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą w czasie osobistego spotkania Kuhna z Hitlerem, do jakiego doszło przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, Hitler niczego mu nie obiecał. Pochwalił tylko Kuhna za prężną działalność w Stanach Zjednoczonych, kierując do niego słowa: niech pan wraca i walczy dalej. We are fighting for a national labor front of all Americans, workers. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych Kuhn rzucił się w wir pracy organizacyjnej. Skupił się na szkoleniu kadr, organizując w tym celu paramilitarne obozy w całym kraju. Nawiązał też bliską współpracę z Ku Klux Klanem, rasistowską organizacją głoszącą supremację białych, która powstała po wojnie secesyjnej. Kuhn liczył na przyciągnięcie wielu jego członków do buntu. W gruncie rzeczy Ku Klux Klan był dla buntu organizacją bliźniaczą ideowo. Wyrazem rosnącej siły buntu były regularne przemarsze tysięcy umundurowanych jego członków ze swastykami i sztandarami przez amerykańskie miasta. To zaczęło budzić niepokój amerykańskich elit. Miarka się przebrała, gdy 20 lutego 1939 roku z okazji kolejnych urodzin Jerzego Waszyngtona działacze buntu zorganizowali wiec w Madison Square Garden, a następnie przymaszerowali przez centrum Nowego Jorku. Doszło wówczas do starć ludzi Kuhna z przeciwnikami i musiała interweniować policja. Od tamtej pory nikt już nie miał wątpliwości co do faktycznych intencji buntu, którego działacze nie kryli się już wcale ze swoimi rasistowskimi i antyżydowskimi hasłami. W rezultacie tego doszło do swoistego zawarcia antybuntowskiego przymierza z udziałem nowojorskich polityków, urzędników i dziennikarzy. Ważną rolę w tym przymierzu odgrywali burmistrz Nowego Jorku Fiorello LaGuardia, prokurator stanowy Thomas Davey
oraz gwiazda amerykańskiego dziennikarstwa Walter Winchell. Ich działania wsparli czołowi nowojorscy gangsterzy żydowskiego pochodzenia, jak na przykład Meyer Lański, Abner Cwilman i Mickey Cohen. To przy ich wsparciu i za przyzwoleniem burmistrza LaGuardii organizowane były bojówki zwalczające imprezy organizowane przez działaczy buntu. Ale póki co nic więcej nie można było zrobić. Bunt działał bowiem legalnie i amerykański wymiar sprawiedliwości nie mógł zbyt wiele w tej sprawie zrobić. Sygnatariusze antybuntowskiego przymierza postanowili więc skorzystać ze starej, sprawdzonej metody, dzięki której wysłano do więzienia słynnego amerykańskiego gangstera Ala Capone. Zaczęli więc szukać dowodów przestępstw finansowych, jakich miał się rzekomo dopuścić Kuhn i jego koledzy. Szybko ustalono, że generujący rocznie prawie $10 000 czystego zysku bunt na mocy nadzwyczajnych przepisów podatkowych z czasów wielkiego kryzysu zobowiązany był przekazywać amerykańskiemu fiskusowi 0,1% tych dochodów. Dodatkowo miał też obowiązek uiszczenia 2% podatku od każdego sprzedanego partyjnego gadżetu, legitymacji, swastyk, broszur, mundurów i innych drobiazgów. A tego, jak ustalono, Kuhn nie robił. W rezultacie tego prokurator Davey 18 maja 1939 roku wezwał Kuhna na przesłuchanie. Ten jednak się na nie nie stawił. 25 maja 1939 roku Wielka Ława Przysięgłych hrabstwa Nowy Jork wydała nakaz aresztowania Kuhna. W tym nakazie znalazło się 12 zarzutów dotyczących defraudacji pieniędzy z kont bankowych buntu na łączną sumę $14,458,59. Minęło jednak kilka tygodni, zanim Kuhn został aresztowany przez policję. Ta ostatnia dokonała tego w Pensylwanii, skąd przewieziono następnie Kuhna do Nowego Jorku. Kuhn nie przyznał się do postawionych mu zarzutów i odwołał od decyzji o zatrzymaniu. Sąd zdecydował wówczas o jego zwolnieniu za kaucją wynoszącą prawie $5,000. Kuhn mógł więc przygotowywać się do procesu, będąc na wolności. Jego proces zaczął się dokładnie 9 listopada 1939 roku. Przewodniczący Sądu Stanowego w Nowym Jorku, sędzia James Wallace, do zarzutów dotyczących wykorzystywania służbowych pieniędzy do prywatnych celów dołożył jeszcze Kuhnowi zarzut zbezczeszczenia amerykańskiej flagi. Jako dowód tego przedstawiono w sądzie zdjęcia z biura Kuhna, na których widoczna była amerykańska flaga służąca mu jako wycieraczka do jego butów. To mocno poruszyło amerykańską opinię publiczną. Jakby tego było mało, w trakcie trwania tego procesu do Stanów Zjednoczonych przybył uciekający przed prześladowaniami w Niemczech Reinhold Spitz, były pracodawca Kuhna. Poinformował on nowojorską prokuraturę o tym, że Kuhn dopuścił się przed przyjazdem do Ameryki przestępstwa, za które powinien trafić do więzienia. I wtedy okazało się, że Kuhn, starając się o amerykańskie obywatelstwo, zataił tę informację przed amerykańskimi władzami. To ostatecznie go pogrążyło. 6 grudnia 1939 roku zapadł wyrok w jego sprawie. Tyle tylko, że ten wyrok objął wyłącznie przestępstwa finansowe Kuhna, a nie propagowanie przez niego ideologii rasistowskiej. Sąd odebrał mu również amerykańskie obywatelstwo. Łącznie za każde z udowodnionych mu przestępstw Kuhn otrzymał od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, z prawem do zwolnienia warunkowego dopiero po odbyciu 2/3 całości kary.
Po procesie Fritz Kuhn został osadzony w nowojorskim więzieniu o zaostrzonym rygorze Sing Sing, gdzie został zarejestrowany pod numerem 97363. Po cichu liczył jeszcze na to, że bunt zdoła przetrwać jego pobyt w więzieniu. W tym celu zrzekł się nawet stanowiska Bundesführera na rzecz swojego kolegi Gerharda Wilhelma Kunze, który stanął na czele bundu. Kunze niezbyt długo kierował organizacją. W grudniu 1941 roku, po tym jak Adolf Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, decyzją amerykańskich władz bunt został rozwiązany. Tysiące jego członków chciało jak najszybciej zapomnieć o swoim romansie z nazizmem. Sam Kuhn po zakończeniu wojny został deportowany ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec, gdzie czekała go odsiadka za dawne przestępstwo. Z więzienia wyszedł dopiero w grudniu 1949 roku. Po wyjściu z niego napisał petycję do amerykańskich władz, domagając się w niej przywrócenia mu amerykańskiego obywatelstwa. Ale nic z tego nie wyszło. Fritz Kuhn zmarł w rodzinnym Monachium 14 grudnia 1955 roku w biedzie i zapomnieniu. 2 lata później w dziale nekrologów New York Timesa pojawiła się wzmianka o śmierci ubogiego i nikomu nieznanego chemika Fritza Kuhna, który, jak podkreślono, niczym nie zasłużył na pamięć. W następnym moim filmie opowiem Państwu o nocie Wołkowa, dokumencie, na podstawie którego Sowieci w styczniu 1943 roku pozbawili wszystkich Polaków w Związku Sowieckim polskiego obywatelstwa. Dowiecie się, jakie ta decyzja miała znaczenie dla polityki rządu premiera Władysława Sikorskiego w jego relacjach z Sowietami i aliantami. To zupełnie nieznany fragment naszej historii czasów II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Zemsta Stalina na Polakach. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz Kancelarii Prawniczej Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.